Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytania miesięczne na styczeń. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Na moim kanale są już czytania noworoczne, ogólne oraz na miłość. Też czytania na zimę, tutaj je gdzieś na pewno na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Byki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Ulala, tutaj jest karta cesarzowej. Bardzo silna postać. Jest ona w ogóle związana z obfitością i z takim poczuciem, że świetnie radzicie sobie w życiu i panujecie nad sytuacją. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj z kolei pojawia się karta kapłanki i kolejna bardzo mądra, bardzo silna osobowość, która stawia na intelekt, która stawia na taki wgląd w siebie, no i na podejmowanie decyzji a propos, tak jakby w komunikacji ze swoją intuicją. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj z kolei do przeszłości odchodzi karta Słońca, ale ja bym powiedział, że to nie musi znaczyć nic negatywnego, absolutnie nie. Tym bardziej, że macie tutaj bardzo silne postaci, jeśli chodzi o cesarzową i kartę kapłanki. Ja myślę, że tutaj może chodzić o odejście do przeszłości, takie bagatelizowanie pewnych spraw, odkładanie na później i też takie poczucie, że samo się rozwiąże. Albo kiedyś tam, później, od poniedziałku i tak dalej. Jak Wy się przedstawiacie w tym miesiącu? No tutaj pokazujecie się jako 7 buław i ona pokazuje kogoś bardzo odważnego, kto umie się bronić, odpychać ataki i też, słuchajcie, jest w stanie, tak jakby w cudzysłowie za wszelką cenę, dojść tam, gdzie sobie wymyśli, więc niewątpliwie dużo determinacji. Rada dla Was. W Radzie jest 5 buław, żeby właśnie walczyć, żeby próbować, ale też słuchajcie, żeby nie siedzieć cicho, żeby nie być Szwajcarią w jakichś konfliktach, bo o tym też zaraz powiem. Czego nie robić, czego unikać. Unikać asa mieczy, który jest w ogóle moim ulubionym, jeśli chodzi o asy, i ciekawy jestem, dlaczego on się tutaj pojawił. A z przełożenia karta rydwanu i ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam, że jest bardzo dużo kart związanych z wielkimi arkanami. Więc styczeń może być dla byków bardzo istotnym miesiącem, w którym dużo się będzie działo. I zobaczcie, tu jest rydwan i słońce. I tutaj też jest cesarzowa oraz karta kapłanki. Nawet jeśli, powiedzmy, będzie mniej pracy, to i tak dosyć dużo dzieje się, jeśli chodzi o byków na takiej płaszczyźnie umysłowej, że tak powiem. I od razu powiem i być może taką przestrogę tutaj Wam dam, że jest dużo kobiet dookoła Was, które będą ze sobą walczyły, będą tutaj niedopowiedzenia, będzie tutaj gadanie za plecami, tak powiem kolokwialnie. I tu jest powiedziane, że wypadałoby stanąć, nawet nie to, że do walki, ale w ogóle gdzieś się zmierzyć z nimi. Nie to, żeby, słuchajcie, powiedzmy, wszczynać jakiś konflikt, ale też, żeby pokazać, że Wy macie jakieś zdanie w danym temacie. Zobaczcie, z przełożenia jest karta rydwanu. I rydwan
jak najbardziej mówi o tym, że w nowy miesiąc, w nowy rok wchodzicie z taką energią do przodu. Mam siłę, chcę kontrolować sytuację, mam jakieś cele, czy tam postanowienia noworoczne, do których będę dążyć. Wybaczcie, no i idę, jadę. I nawet jeśli chodzi o te postanowienia, to bardziej zamieniacie je od razu na cele, po prostu. Nie ukrywam, że może ktoś odejść w waszym bliskim otoczeniu lub po prostu gdzieś wyjechać czasowo i odejść w tym sensie, że koleżanka z pracy, kolega może się przeprowadza na takiej zasadzie, nie to, że rozstanie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest cesarzowa i cesarzowa siedzi sobie tutaj dumna na tronie i przede wszystkim jest to karta obfitości i takiego poczucia, że macie kontrolę nad sytuacją, że tutaj czujecie się bardzo dowartościowani i nie dlatego, że inni wam prawią komplementy, ale dlatego, że po prostu wiecie, że możecie sobie zaufać. To, co sobie zaplanujecie, to będzie przez was osiągnięte, przynajmniej w tym miesiącu. Tutaj naprawdę i w karcie cesarzowej, i w rydwanie widzę dużo kontroli i przejmowania inicjatywy. Byki nie czekają na to, jak coś się wydarzy samo za tydzień czy w najbliższej przyszłości, tylko po prostu działają już tu i teraz. Myślę, że jesteście bardzo inspirującymi przywódcami dla innych. Zobaczcie, przychodzi do was karta kapłanki. Bardzo lubię kapłankę, zwłaszcza w tej talii i naprawdę jest ona jednym z powodów, dlaczego tę talię nabyłem, ale kapłanka przedstawia byka panny lub koziorożca, czyli trygon ziemi, więc dobrze jesteście w swojej energii. Ona pokazuje, że jest w was tutaj mnóstwo mądrości, mnóstwo takiej szlachetności i też słuchajcie, wy wiecie, kiedy się odezwać, jak się odezwać, zwłaszcza jeśli gdzieś rzeczywiście jest konflikt dookoła was, na przykład pomiędzy kobietami w pracy lub po prostu w najbliższym otoczeniu. Ja tutaj widzę, że wyjdą pewne rzeczy na jaw i to będzie związane właśnie z intrygą pomiędzy kobietami i szczerze, wy sobie świetnie radzicie z tym, co wychodzi na jaw. Widzę, że w ogóle na was to nie oddziałuje, bo wy jesteście po prostu ponad to. Momento. Wybaczcie tutaj, zadzwoniłem oczywiście słomką. Do przeszłości odchodzi karta słońca i tutaj powiedziałbym, że jest koniec takiego wymigiwania się, drogi na skróty, podejścia na tej zasadzie, że coś samo się rozwiąże, bo tutaj słońce w negatywie może właśnie pokazywać takie bagatelizowanie i takie niepoważne podejście do tematu. I na przykład, jeśli od jakiegoś czasu myślicie o powiedzmy powrocie na ćwiczenia, czy do jakiejś diety, czy myślicie na temat zmiany jakichś, motocykl za oknem na potwierdzenie, zmiany jakichś nawyków, to tutaj po prostu bardzo poważnie do tego podchodzicie. Od razu, już od pierwszych dni nowego miesiąca się za ich realizowanie bierzecie. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako 7 buław i w tej talii jest to ładnie pokazane, bo tutaj jest osoba na wzniesieniu, a tam gdzieś na dole pod nią dzieją się jakiś konflikt i wy jesteście ponad to wszystko. Wy czujecie, że to jest wasz miesiąc, w którym skupiacie się tylko i wyłącznie na tym, co jest najważniejsze, a cała reszta w ogóle przynajmniej jakoś tam emocjonalnie na was nie oddziałowuje. Tutaj w bykach jest dużo takiej mądrości też bym powiedział. To jest bardzo ważne, ale tutaj też widzę, że byki rezygnują z czegoś w tym miesiącu. I ja myślę, że to może być znajomość z pewną kobietą lub z kobietami, które za dużo chaosu wprowadzają w życie. W Radzie jest 5 buław. Oczywiście rywalizacja bądź konflikt, ale na szczęście macie tą cesarzową i kartę kapłanki. Tu jest powiedziane, że jeśli macie rzeczywiście wchodzić w jakiś konflikt albo z kimś się tutaj próbować porozumieć, to mądrze, z przygotowaniem, z takim opanowaniem,
Tutaj w ogóle jest powiedziane, żeby się starać, rywalizować i wyjaśniać pewne rzeczy. No, te kobiety, słuchajcie. Nie wiem czemu tak kobiety powiedziałem, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj kobiety dużo w waszym życiu mogą w tym miesiącu namieszać. Piątka buław, jak najszybciej brać się za realizowanie swoich postanowień czy celów po prostu, bo warto. Też słuchajcie, nie walczyć ze sobą. I jeśli widzicie, że jakaś relacja niedobrze działa na was w życiu, to z niej rezygnować. I as mieczy. Informacja, czego unikać. No właśnie, nie obawiać się, odcinać się od osób, zdarzeń, nawyków, które wam nie służą. Myślę, że jest to czas najwyższy. Może ktoś chce wrócić do zdrowego stylu życia, albo do na przykład czytania książek więcej, częściej, aniżeli siedzenia na telefonie, czy do słuchania mnie częściej, na przykład zamiast powiedzmy robienia jakichś innych głupot. As mieczy mówi, żebyście pamiętali o takiej klarowności i jasności umysłu, zwłaszcza jeśli dookoła was dzieją się konflikty. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca i wejścia w nowy rok. A propos czytań rocznych, są już one na moim kanale, tutaj je gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.